Jak zacumować, gdy w porcie poplątane są muringi? Jak wejść do portu, kiedy u wejścia jest mielizna? Kto wygra w wyścigu z delfinem? I jak to jest, gdy pływający pirs jest bujającym pirsem? Dopływamy do Sycylii. Za nami 700 mil morskich. Tydzień w drodze. Jesteśmy już blisko i dopływamy do takiego miejsca, które nazywa się, muszę sprawdzić, Capo San Vito. Capo San Vito i tutaj jest marina, no ale wejście do mariny jest trudne, bo jest dość dużo takich podwodnych skał i nawet między czerwoną a zieloną, między czerwonym a zielonym światłem wejściowym do portu, połowa jest zagruzowana, więc trzeba według mapy, to zobaczymy, ale trzeba po prostu będzie uważać. No i co? Skończyliśmy prawie naszą podróż na Sycylię. 28 godzin może, jakoś tak, czyli dzień, noc i teraz popołudnie, więc też nie jest źle. No jeszcze mamy nadzieję udać się do pizzerii. Wypatrujemy lądu, wypatrujemy i wreszcie jest. Pojawił się zachodnio-północny brzeg Sycylii. Witają nas 3 mariny: San Vitese, Costa Gaia i Latreina. My wybraliśmy Costa Gaia. 100 euro za noc, prąd, woda, muringi. Tak, muringi. Ale najpierw trzeba wejść do mariny. Wiemy, że jest płytko i przy naszym zanurzeniu 2,15 obawiamy się mielizny. Słusznie. Dno jest piaszczyste. Płyniemy ostrożnie, powoli. Ostrożność nie pozwoliła uniknąć mielizny. Wejście było dość stresujące, bo głębościokomierz, dobrze mówię? Trochę zmęczony jestem. Zaczął pokazywać 0,3, potem 0,2, potem 0,1 i nagle my hop, żeśmy się zatrzymali. No więc daliśmy do przodu i troszkę inną trasą tutaj i tam było 0,2, 0,3. Więc jest strasznie tutaj płytko. A teraz się męczymy z muringami i zastanawiam się, jak my jutro wypłyniemy w ogóle. No. No ale oprócz tego bardzo piękne miejsce. Jest plaża, są palmy, są góry. No, super. Bardzo mi się podoba. Dostaliśmy się do środka. Teraz zacumować. Pan Marinero próbuje podać nam muring, ale to uda się dopiero, gdy go rozplącze. Pada nawet prośba o podanie noża. Sycylia. To tutaj trafił Dedal po ucieczce z Krety. Razem z synem Ikarem wystartowali w Agia Galini na Krecie. Potem Ikar spadł, tuż obok Ikarii. Tę historię znamy wszyscy. A osamotniony Dedal poleciał dalej i doleciał do Sycylii. Tutaj przyjął go król Kokalos. Bo który król nie chciałby mieć takiego geniusza na dworze? Każdy by chciał. I król Krety Minos też chciał. I nie mógł się pogodzić z tym, że ten geniusz mu nawiał.
Ruszył więc na jego poszukiwania. Wiedział, że gdzieś tu, na którejś wyspie, ten cwany szubrawiec się chowa. Wykoncypował, jak się dowiedzieć, na której. Obiecał ogromną nagrodę temu, kto przewlecze nitkę przez spiralną muszlę morską. Wiedział, że tylko Dedal jest w stanie to wymyślić. No i tu na Sycylii ta zagadka znalazła rozwiązanie właśnie za sprawą Dedala. Dedal przywiązał nitkę do odwłoka mrówki, wpuścił ją do środka muszli, a na drugim końcu posmarował dziurkę miodem. Mrówka przeszła przez te wszystkie zwoje i przeciągnęła nitkę. Aha, Minos już wiedział. Tu się ten niewdzięcznik szemrany ukrywa. No i zażądał wydania Dedala. Ale nie, król Kokalos się nie kwapił. I jego córki też powłóczystym wzrokiem spoglądały na Dedala. Zaprosili Minosa i zaproponowali mu gorącą kąpiel. Córki Kokalosa wylały na Minosa, o, to już jest poezja, wrzątek do wanny. No i tak Minos tutaj na Sycylii, na sycylijskiej ziemi dokonał żywota. San Vito Lo Capo. Urocza wioseczka otoczona parkiem krajobrazowym i górskim rezerwatem. Z plażą, która nosi miano jednej z najpiękniejszych na Sycylii. Nie sposób się dziwić. Szeroka, z białym, miałkim piaskiem, zupełnie jak nad Bałtykiem. W centrum miasteczka jest sanktuarium świętego Vita. Choć to kościół wygląda jak warownia, wiele to mówi o historii tych terenów. Nad wejściem stoi rzeźba świętego Vita. Wit pozuje z Biblią, krzyżem, a towarzyszą mu 2 psy. W podziemiach sanktuarium znajduje się starożytna studnia. Było tu wiejskie baptysterium, w którym chrzczono pierwszych lokalnych chrześcijan. Wioska rozrastała się wokół sanktuarium. Uliczki są proste i w porównaniu z innymi włoskimi miastami dość szerokie. Jesteśmy we Włoszech. Co więc nam pozostaje? Pójść na pizzę. Spróbowaliśmy lokalnej pizzy z ziemniakami. Połączenie pizzy z ziemniakami? Bardzo interesujące. Jesteśmy w San Vito Lo Capo. W San Vito u wejścia do portu wita nas święty Wit. Od jego imienia jest nazwa tego miasteczka. A sam święty pochodził właśnie z Sycylii. W mieście spotykamy sporo jego wizerunków. Witowi towarzyszą psy, a to dlatego, że cesarz Dioklecjan poszczuł go wściekłymi psami. Gdy rzuciły się nań z pianą w pysku, Wit je pobłogosławił. A te nie tylko go nie pogryzły, ale i ozdrowiały z wścieklizny. Trzyma też w ręku krzyż. A to dlatego, że krzyż uchronił go przed rozszarpaniem przez lwy. No, miał chłopak życie. Dodajmy, że ojciec torturował go za to, że pod wpływem nauczyciela i piastunki przyjął wiarę chrześcijańską. Później jeszcze w jego życiu odegrał rolę kocioł z żrącym ołowiem. Biorąc pod uwagę, że zmarł w wieku 13 lat, no, trudne dzieciństwo i trudne życie. A taniec świętego Wita to też od niego, bo Wit jest patronem chorych na epilepsję i tancerzy też.
Piękny, bezwietrzny dzień. Brak wiatru to nie najlepsza prognoza dla żeglarza, ale za to jak ładnie, a to we Włoszech jest szczególnie istotne. No, prawda, co mówią, że Włosi to stylowy naród, bo rzeczywiście tutaj już na przykład w ogóle nie widać facetów w krótkich, w tych takich stópkach, skarpetkach. Wszyscy mają do połowy łydki. Klasa. Weszliśmy do portu, a teraz musimy wyjść. A to operacja wymagająca najwyższej precyzji. Rafał obserwuje podwodną kamerką dno i prowadzi nas tak, żebyśmy nie wpadli na mieliznę. Mijamy dno na zapałkę. No i znowu paliwo. A ono coraz droższe. Tutaj już 2,49 za litr. I znowu w trasie. Płyniemy z San Vito Lo Capo do Cefalu. A po drodze spotykamy delfiny. Miały akurat ochotę na towarzystwo, a my im naszego towarzystwa nie odmówiliśmy. Pojawił się też element rywalizacji. Ściganie się z dziobem jachtu. They don't make haste 'cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. To nie koniec przyjemności. Mamy wreszcie sprzyjający wiatr i możemy rozwinąć żagle. I oto przed nami Cefalu i wielka skała La Rocca, u której stóp rozciąga się miasteczko. To od tej skały osada zyskała nazwę. Jej kształt kojarzył się mieszkańcom z głową. I tak nazwa Cefalu jest od greckiego słowa kefali, czyli głowa, a port jest po drugiej stronie skały. Przypłynęliśmy do Cefalu. No nie wiem. No można mówić, że koncepcja piękna jest banalna, no ale potrafię powiedzieć tylko to banalne. Jak tu pięknie. A widok z okna mamy na ruinę. Pływający pirs ma to do siebie, że bywa także falującym pirsem. W następnym odcinku poznamy Cefalu, a potem ruszymy dalej wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.